Wow. To jest normalnie, nie, jakiś warsztacik chyba elektroniczny. Ekspres wieczorny, to jest 10 kwietnia 1998. Tu jest ciąg dalszy, zobaczcie na to. Radiotechnik, numer 4, 88 rok. Jeśli nie chcesz przegapić nowych odcinków, koniecznie zasubskrybuj ten kanał. Także siemanko, w dzisiejszym odcinku od razu powiem wam, jaki jest plan. Najpierw montujemy ten oto ekranik, powiem wam co i jak, a potem lecę na Urbex tym kładem, pokażę wam naprawdę zarąbisty domek. Domek elektronika, serwisanta RTV, więc temat będzie naprawdę bardzo fajny. Jeżeli nie chcecie czekać, aż to zamontuję, no to po prostu przewincie tutaj. Tutaj macie minutę, do której przewinąć, a ja lecę stąd, bo to jest naprawdę pełno much. I zabieram się za przesyłanie materiałów do Damiana, który będzie to montował. Także koniecznie oglądajcie do końca, bo naprawdę miejscówka jest dosyć ciekawa. Ach, te muchy. Jak widzieliście, udało się uruchomić w kładzie Android Auto. Także zacznijmy od unboxingu i pokażę wam, cóż to za urządzenie tym razem dostałem. To jest Carpurite 702 Plus. Także zobaczmy, co mamy tutaj w opakowaniu. Wyjmijmy te rzeczy i powiem wam szczerze, ten monitorek generalnie wygląda całkiem nieźle. Zobaczymy, jak się będzie sprawował, bo wiecie, wygląd to nie funkcjonalność. Mam nadzieję, że to będzie całkiem nieźle śmigać, bo jest pewna rzecz, której jeszcze wam nie powiedziałem, bo widzieliście tam Android Auto, ale to jest taki normalny tablet z Androidem. To nie jest sam wyświetlacz, który pokazuje wam tylko Android Auto i tam pewnie szarpie jak to takie różne tanie wersje, tylko tu jest pełnoprawny system operacyjny. Jest chyba 4 GB RAMu, jeżeli się nie mylę, bo powiem szczerze, nie pamiętam specyfikacji na pamięć. Możecie ją zobaczyć teraz na ekranie. Ja sobie tak rozkminiłem, skoro robiłem ostatnio te integracje do kłada, żeby z skanu brać różne rzeczy, to tak sobie pomyślałem, że w sumie napiszę do nich, macie na to w ogóle kod rabatowy, ale no to zobaczycie sobie później i też w opisie. Jestem ciekaw, czy te moje właśnie gadżety będą na tym działać, także nie tylko przetestujemy Android Auto, ale też po prostu przetestujemy samego Androida i zobaczymy, na co on w ogóle pozwala. Także w zestawie jest ten oto monitorek tutaj z końcówkami, które widzę, że mają uszczeleczki. W ogóle mam wrażenie, że pogoda nam nie pokrzyżuje planów, bo powiem wam szczerze, no jest tak średnio, bym powiedział. Tutaj w zestawie jest jeszcze taka manetka. Mamy 3 przyciski: Home, odbieranie telefonu i jakiś funkcyjny. Jestem ciekaw, czy da się tym normalnie w miarę poruszać po podstawowych funkcjach systemu. No bo mi tu osobiście brakuje jakiegoś takiego joysticka, to byłoby mega wtedy. Jak macie rękawiczki, wiecie, no może jest wersja z joystickiem, no ja tutaj bym taką widział, ale nie skreślam, zobaczymy, jak to będzie działać. Kolejna rzecz, kabel zasilający. Już tutaj widzę, że są 3 przewody, czyli domyślam się, że jeden pewnie musi być podłączony typowo do akumulatora, pewnie to jest ten B+, i ACC po zapłonie. W tym opakowaniu widzę, że tak, jest taki w ogóle uchwyt. Myślę, że to możemy od razu odpakować, bo na pewno się on tutaj przyda. Dobra, czyli tu jest taka klamra. Wow. A, dobra, rozumiem. Czyli co, tą klamrą mogę go tak szybko odpiąć? Od tego nie, no coś chyba tutaj pokićkałem. Zajrzę zaraz w instrukcji obsługi, pewnie ona jak najbardziej się tam znajduje. Są śrubokręciki, więc spoczko. W ogóle zobaczcie, są normalnie w zestawie 2 kamery. Powiem szczerze, czy w kładzie będę je montować, to raczej pokażę wam po prostu, jak one działają, ale sam raczej nie chciałbym ich montować w kładzie, bo takie trochę w sumie dziwne, żeby mieć kamerę cofania w kładzie, ale jak ktoś bardzo chce, lubi gadżety, jakieś, nie wiem, niebieskie LEDy i tym podobne, to może sobie zamontować. Z tego co czytałem, to jest w ogóle funkcja wideorejestratora, więc może w takim celu to może być przydatne do motocykla. W ogóle cały ten zestaw jest tak naprawdę do motocykli. Stwierdziłem, że w sumie czemu nie zamontować tego do kłada. Oczywiście w kartoniku znajdziemy też instrukcję obsługi i tutaj już widzę, że się nie myliłem, ponieważ mamy 4 plus 64, czyli 4 GB RAMu, 64 GB pamięci wewnętrznej, 8-rdzeniowy procesor, więc kurczę, nie jest to byle jaki tablecik. No tutaj są te kamerki, podobno są Full HD. Zobaczymy, jak to tam wygląda. Tutaj w ogóle jest taka wzmianka, że TMPS, czyli rozumiem, że
można do tego sparować jakieś czujniki ciśnienia i to akurat w kładzie byłoby bardzo dobre, bo jak wiecie, no tutaj się nie dmucha opon na 2 bary i tak dalej, tylko po prostu raczej oscylujemy zdecydowanie poniżej 1, więc pomiar ciśnienia byłby spoko, no ale tutaj widzę w zestawie, że żadnych czujników nie ma. Ciekawe, czy takie zwykłe na Bluetooth działają, bo powiem szczerze, że kupiłem swego czasu jakieś. Skoro jest Android, to i nawet tą aplikację producenta można byłoby zainstalować i mieć podgląd. To brzmi ciekawie, ale przez to, że tu jest po prostu zwykły Android. Ok, mam ten ekranik, mam to mocowanie, mam instrukcję obsługi. Chciałem jej nie czytać, ale nie chcę też się, powiem szczerze, wygłupiać. Skoro ją mamy ją po angielsku w ogóle, to znajdźmy, jak się to montuje. Myślę, że kwestie konfiguracji to raczej będą dosyć proste. Ok, czyli ta przedłużka po prostu idzie tutaj do ekranu z tej strony, ta strona idzie do kierownicy. Ok, raczej więcej tłumaczyć nie trzeba. Pytanie, jak to tutaj wejdzie, bo powiem szczerze, że siedzi w ogóle fajnie i ten ekranik, kurka wodna, mi się podoba tutaj. Zobaczmy tylko, czy też fajnie się go zamocuje. W sumie to jest o tyle dobre, że w pewnym sensie jest na tyle elastyczne, że moglibyśmy nawet taki numer zrobić, bo jak przyczepię to tutaj, nawet w tę stronę, to będzie za bardzo odstawał, więc to mi się wtedy nie podoba, ale jakby go przyczepić jakoś w tym miejscu, to akurat ten środek teoretycznie powinien wypaść. Dobra, ja zamontuję to jakoś w tym miejscu. Myślę, że to powinno dać mi pewną swobodę co do widzenia chociażby wyświetlacza tego kładowego. Właśnie, teraz trzeba to wszystko dobrać tak. Już widzę, że coś mi tutaj nie będzie pasować, bo nie będzie ta kulka na środku. Musiałbym to lekko dać niżej. No, tutaj to mocowanie, jak mam być szczery, to tak. Widać, że nie jest to przystosowane do kłada, ale myślę, że jakoś damy radę. O, i to zaczyna wyglądać dobrze. Teraz mi się już podoba. Zablokuję ten ekranik tą śrubą z tyłu, bo tutaj macie śrubę. No, taki Janek, mam tablecik, to tablecik się patrzy, a nie na drogę. No dobra, wiecie co, ja ten kabelek po prostu, który tutaj, no akurat w tym przypadku nie jest potrzebny mi taki długi, to po prostu skrócę do tego dystansa, po prostu sięgnął do tych kabli, do tej reszty. Przewód w środku, jest biały, a tu jest żółty. Widzicie, o co chodzi, że tutaj w środku jest biały, czerwony i czarny, a tutaj jest żółty i czarny. Pytanie, które będzie które. Ja spróbuję po prostu to odizolować, żeby dowiedzieć się, jakie są te kolorki. I w sumie dobrze to zrobiłem, bo zobaczcie, co tutaj jest grane. Okazuje się, że czerwony to jest biały, a żółty to jest czerwony. Sprytnie. Dobra, pięknie schodzi. Teraz wystarczy je odizolować. Dobra, miejmy nadzieję, że ujdzie. Ale tutaj mam taką po prostu wtyczkę akurat do tych złączek, co wtedy robiłem i po prostu to przypnę na czas. Dobra, trzyma się, nie jest jakoś tam pięknie na czas tej dalszej modyfikacji, bo chciałbym w końcu zobaczyć, jak to się tam sprawdza w terenie i odpalić te kamerki. Dobra, tutaj w zestawie jeszcze mamy te przyciski. Zobaczymy w ogóle, jak to śmiga i powiem szczerze, najfajniej to byłoby je zamontować tak, żeby kciukiem sięgnąć, ale obawiam się, że jako, że ja też takich tych rączek malutkich nie mam, no to kurka wodna. Chyba zamontuję po prostu to gdzieś tutaj. Tutaj są na pewno 2 śrubki, które trzeba odkręcić, chociaż w sumie by to źle tutaj nie wyglądało. Jako, że to ma taki dosyć spory ten otwór. Szkoda, że te śrubki nie są w żaden sposób jakoś tak przyblokowane, aby nie wypadały, bo przez to, że są małe, to będzie łatwo je tutaj zgubić. Tutaj nie przejdzie, bo tu idzie dosyć, chociaż może jakoś trochę. Ten uchwyt na lusterko wymagałby po prostu przesunięcia. Zobaczymy, ile miejsca tu się uda odzyskać. Może nawet lepiej, że to nie jest tak dobrze dopasowane do rurki, bo wtedy się mieści ten przewód, który jest pod spodem. No dobra, zaczyna to mieć ręce i nogi. Tutaj są takie gumki i chyba z tych gumek skorzystam. I teraz pozostaje nam podłączyć ten przewód pomarańczowy do pomarańczowego i spinamy te kabelki.
tu skręcamy. Dobra, no to co? Chwila prawdy. Przekręcamy kluczyki i miejmy nadzieję, że działa. Jak widać. Uruchamia się tutaj. Bardzo dobrze, bo o to chodziło, żeby to działało. W sumie spoko ten tablecik wygląda w kładziszu. Także witam ponownie. Jest zupełnie inny dzień dla Was. Minęła dosłownie chwila, a wydarzyło się naprawdę sporo. I już nie chodzi o tą beznadziejną pogodę, która jest teraz. W trakcie nagrań stwierdziłem, że ten sprzęt jest po prostu dosyć słaby jak na tą cenę, ale stwierdziłem, że dam mu szansę. Po prostu napisałem na support, no i okazało się, że błędne było oprogramowanie, tak jak w sumie przypuszczałem, bo podczas nagrań, owszem, udało mi się tutaj włączyć grę, odpalić muzykę i tak dalej, włączyć YouTube'a, ale nie dało się włączyć, raczej dało się włączyć, ale nie działało to zbyt dobrze. Nie działało Android Auto, czyli funkcja główna, która jest na pudełku. Na szczęście Carpurite do sprawy podeszło profesjonalnie i zaleciło mi sprawdzenie, czy już są dostępne aktualizacje, no bo została tak naprawdę kilka dni temu wydana. No i voilà, tablecik działa całkiem sprawnie, a ja Wam pokażę krok po kroku, jak go skonfigurować, no bo tam trzeba kilka rzeczy po prostu poklikać i można cieszyć się Android Auto i innymi funkcjami. Także zaczynamy. Na początek zacznę od resetu do ustawień fabrycznych, bo generalnie to przed aktualizacją bardzo pomogło. No i urządzonko się włącza. No i dobra, mamy tutaj setup. Zmienimy sobie strefę czasową już na taką bardziej docelową, czyli wybieramy sobie tutaj region. Zmienimy sobie język, bo tych języków możecie zobaczyć, że w sumie nie ma, ale wystarczy kliknąć dodaj i dodajemy nowy język. I tutaj moment znajdujemy nasz polski, cyk, tutaj sobie przeciągamy jako polski jako pierwszy i już mamy cały system po polsku, więc bardzo fajnie. A odnośnie kamerek z zestawu i tego przełączniczka, to tak, kamerka jedna jest tutaj, druga jest tutaj z tyłu, a tutaj mamy ten taki kontroler dosyć prosty. Mamy tutaj opcję odbierania rozmów, przycisku Home oraz przełącznika do kamer. W mojej ocenie jest to trochę za mało, no ale no pokazuje co jest. Przełączniczek do kamer, gdy go kliknę, to mam jedną kamerkę, drugą kamerkę, no wyświetlanie dwóch kamerek, no i cykl się powtarza, na przykład ta przednia. Jeżeli chodzi o tą kamerę, o tą przednią, to jak mam być szczery, to ta kamera naprawdę całkiem nieźle działa. Zobaczcie, to jest taka mała kamerka. Obraz z niej jest bez żadnych lagów. No i jakość tego obrazu zasługuje na po prostu Full HD. No jest lekko zdziepko przeostrzony, ale jest to jak w całkiem niezłym wideorejestratorze. To jest naprawdę zdecydowanie na plus. Oczywiście wyjść możemy klikając Home, więc wychodzimy sobie. Pierwsze co bym zrobił, to przeszedł do ustawień. Włączamy sobie Wi-Fi, tutaj przytrzymamy, żeby przejść od razu do ustawień sieci. No i dobra, mamy połączenie z internetem. Jak mówiłem o aktualizacjach, to warto sobie te aktualizacje po prostu sprawdzić. Je znajdziecie tutaj o urządzeniu, czyli ostatnia opcja w menu. No i po prostu tutaj jest opcja System Update. I w tym momencie, gdy sobie tutaj klikniecie sprawdź aktualizację, no to widzicie, mam najnowszą wersję. I tą najnowszą wersję miałem jeszcze w trakcie nagrywania, ale gdy doszedłem do wniosku, że jest coś grubo nie tak i zaprzestałem nagrywania, no bo to się naprawdę ultra zacinało, jeżeli chodzi o sam Android Auto, bo system działał normalnie. Tam te zacięcia były naprawdę mega. Funkcja była bezużyteczna. No i dopiero gdy spróbowałem zaktualizować, aktualizacja nie przeszła. Dopiero gdy wszedłem tutaj w opcję system i opcję resetowania i wybrałem wykasuj wszystkie dane, czyli przywróć ustawienia fabryczne, połączyłem to do internetu, no to wszystko już przeszło normalnie, więc jak będziecie mieli ten problem, to po prostu tak zróbcie i myślę, że powinno być ok. Oczywiście nie jest to taka moja 100% rada, to Wy zdecydujecie, czy chcecie w ogóle takie coś sobie kupować. Wiadomo, na rynku jest dużo różnych rzeczy. Oczywiście macie na to kod rabatowy, który już był na początku filmu, czyli Go Urbex.
ze zniżką chyba 30%, ale mogę się mylić, to musicie sprawdzić koniecznie na dole w opisie. I co? Lecimy dalej, bo trzeba odpalić w końcu to Android Auto, o którym już tyle razy mówię. Ja u siebie na telefonie wchodzę w Bluetooth, od razu kliknę szczegóły, no i w tym momencie mam CarPlay i tam jakieś cyferki. Od razu Wam powiem, że po resecie do fabrycznych ten numerek się za każdym razem zmienia, więc sobie wybieramy to urządzenie Bluetooth, no i po chwili powinniśmy zobaczyć tutaj komunikat dotyczący parowania. Widzicie, jest jakiś numerek, ten sam numerek pokazuje się tutaj na wyświetlaczu, więc klikam, czy zezwolę do kontaktów. No ja zezwolę, bo często dosyć gadam przez telefon i odpala nam się ta aplikacja, która właśnie robi za most do Android Auto i widzimy connecting, no i się włączyło. No i teraz najważniejszy test. To się mniej więcej tak przesuwa. No zdecydowanie lepiej. Troszkę laguje, jak mam być szczery, u mnie w samochodzie działa to bardzo podobnie, więc transmisja bezprzewodowa robi swoje w tym przypadku, ale no jest generalnie używane. Działa na multitouch, więc to jest spoko. Jak weźmiemy dwoma palcami, o tak, to działa kładzenie tej mapy, więc też jest spoko. Wyświetlanie, a to mogę sobie interfejs zwiększyć. Ok, spróbujmy. A to ciekawa opcja. Czyli ta apka, która tu Android Auto uruchamia, wyzwala inne rozmiary interfejsu. Czyli jak to się uruchomiło ponownie, to chyba są trochę większe te przyciski. No to akurat w sumie spoko. Mogę wejść też w na przykład Home Assistanta, którego gdzieś tutaj miałem. No i mogę bramę otworzyć na przykład z poziomu tego tableciku i brama gdzieś tam zacznie się otwierać za krzaczkami, nie widać może dobrze. Więc jeżeli chodzi o to, no to jak widzicie, Home Assistant jak najbardziej jest możliwe, żeby mieć go w kładzie i oczywiście będę z niego bardzo korzystał, jak będę chciał szybciutko wrócić do domu i mi się brama nie będzie chciała otworzyć. Też warto dodać, że nam odpalił się dźwięk z tego na telefonie. Więc robicie tak, jeżeli raczej częściej używacie Android Auto i chcecie słuchać muzyczki z Android Auto, to najsensowniej jest podłączyć ten interkom do telefonu, a nie do tabletu. Teraz sobie przejdziemy do aplikacji, które tutaj mamy. To są mapy Google, czyli wszystkim znane. Mamy Spotify'a, mamy Gemini'a, to może być ciekawe, rozmowy z Gemini'em. Mamy też oczywiście Chroma i YouTube'a. Możemy sobie normalnie użyć wyszukiwareczki, wszystko śmiga. Jeśli nie oglądaliście ostatniego odcinka, to serdecznie polecam. Teraz sobie sprawdzimy, jak wygląda kwestia rozdzielczości. Mamy teraz 480p, teraz 720. No i generalnie działa. Było widać przycinki interfejsu, ale jakby chcieć oglądać YouTube'ka, niestety tylko 720p, bo coś mi się wydaje, że 1080 to już może mieć pewnie jakieś problemy. No widzicie, jest spadek klatek. Co prawda jest to dalej ekranik do Android Auto, no ale jednak za ponad 1000, więc mógłby ogarniać. Tak, teraz jest zdecydowanie płynniej, czyli max 720p. Dobra, jest Chromik, są nowe wiadomości, możecie sobie przeglądać neta naprawdę bez większego problemu. Przejdźmy do innych rzeczy, czyli sklepu Play. No i dobra, jest sklep Play, możemy sobie na przykład pobrać Janosika. Z tym sprzętem możecie go sobie po prostu normalnie odpalić i on będzie sobie po prostu tutaj śmigał. Więc jak widzicie, jest to sprzęt, w którym trzeba poklikać. To nie jest tak, że od pierwszego włączenia wszystko Wam od razu zadziała, jednak trzeba pokombinować. No to jest trochę minusem, że to przyszło niezaktualizowane. Ale z drugiej strony pokazuje Wam, jak jest tutaj w takich filmach. Naprawdę rzadko coś lokuje, ale naprawdę też nie chcę Was w żaden sposób naciągać, bo równie dobrze mogłem pominąć te wszystkie rzeczy, ale nie chciałbym mieć tego na sumieniu, że komuś coś poleciłem i po prostu nie powiedziałem, jakie były problemy, więc tutaj akurat w tej kwestii możecie na mnie liczyć, że pokażę, jak jest tutaj naprawdę. To jest właśnie ten moment, kiedy możemy sobie pobrać Janosika po całym festiwalu aktualizacji. Na to musicie sobie, myślę, że zarezerwować kilka dobrych godzin. Ja tutaj już siedzę z godzinę i zwyczajnie aktualizuję aplikację w tym urządzeniu.
I tu w sumie tak, telefon, użyłam internetu mobilnego, więc bywa z tym różnie. No, generalnie zrobiło się trochę ciemno, bo musiałem zaktualizować jeszcze sklep Play i tak dalej. No i powiem Wam tak, zainstalowałem sobie Janosika. Tak, Janosik oczywiście sobie normalnie, bez większego problemu działa. Muszę sobie patrzeć, co tutaj się na nim dzieje. Z kolejnych aplikacji, które tutaj zainstalowałem też gierkę Subway Surfing, czy jak tam się nazywa. Generalnie działa to całkiem spoko. Chociaż zauważam pewne przycięcia, jak on na przykład uzyska tą deskę, czy jakieś tam inne gadżety, to są takie mikroprzycięcia. Nie wiem, czy to nie jest właśnie inna pamięć wewnętrzna, że jest po prostu jakaś taka, że tak powiem, wolniejsza. Nie jestem pewien, z czego to wynika. No bo jak tak widzicie, jak już jest coś włączone, jeżeli chodzi o renderowanie, no to nie ma jakiegoś większego problemu. Przejdźmy do CPU-Z. Jak widać, jest tu procesor dwurdzeniowy i sześciordzeniowy. Trochę dziwne połączenie, powiem szczerze. Nie mam pojęcia, jak to jest tutaj rozkminione. Niby widoczne są wszystkie 8 rdzeni, praktycznie na maksa ustawione. Jeżeli przejdziemy do zakładki urządzenie, to widzimy, co tutaj się kryje. Wyświetlacz ma 1024x600, czyli no, w sumie nie jakoś dużo. Chyba to są takie same wyświetlacze, jak czasami do Raspberry Pi można kupić, tylko że ten ma taką jasność faktycznie dosyć dużą. Pamięci wewnętrznej 50 GB, RAMu 3,5 GB, czyli rozumiem, że reszta to jest na grafikę współdzielona. No możecie napisać w komentarzu, o co tutaj chodzi. W zakładce system mamy wersję systemu, czyli to jest Android 12, tutaj kompilacja z 2022 roku najprawdopodobniej. Temperatury. Generalnie na zewnątrz jest, nie wiem, z 20 stopni teraz, a zobaczcie, że tutaj już jest 70, to źle może wróżyć, jak mam być szczery. I czas na najważniejszą rzecz, czyli kolejny dzień, gdzie po prostu jadę tym kładzikiem na Urbex. Pokażę Wam taką bardzo fajną chatkę. Dlatego chciałem, żeby ten materiał, ta część początkowa była po prostu no, krótka, jakieś nie wiem 15-20 minut max. Także montażysto Damianie Pelerynko, to co uważasz na bezsensowne powtarzanie i tak dalej, to po prostu wycinaj. Możesz zawsze dla patronów zostawić. Bo wiecie, drodzy patroni albo przyszli patroni, w opisie macie po prostu link i możecie sobie dołączyć i pooglądać jakieś materiały zza kulis. Także do zobaczenia na Urbexie. Tak jak obiecałem Wam Urbex, no to tam jest ten obiekcik, który chciałbym Wam pokazać, bo finalnie go chyba pokazałem tylko patronom wcześniej, bądź nie pokazałem w ogóle, a nie jest to może jakiś szałowy obiekt, ale jest dosyć ciekawy, tylko trzeba jeszcze, kurczę blade, odejść od tych różnych much. No najgorzej, że to tak zarasta, bo powiem szczerze, że będę musiał się dokładnie obejrzeć ze względu na kleszcze, bo zobaczcie, ile tutaj jest trawy. Jest główny budynek, tutaj są jeszcze jakieś budyneczki gospodarcze, zobaczcie, jeszcze patyki tutaj na opał, na rozpałkę.
w ogóle zostały. Ciekawe ile lat to stoi, ale no to naprawdę budownictwo to wygląda, nie wiem, na jakieś takie czasy nie wiem, przedwojenne albo międzywojenne, bo zobaczcie na to, jest jeszcze słoma, która pewnie leży tutaj latami i sobie tam powoli zaczyna pewnie gnić. Z kolei tutaj w tym pomieszczeniu gospodarczym tu są w ogóle stare telewizory i to zobaczcie ile tych telewizorów jest tutaj naniszczone. Widać, że ewidentnie ktoś po prostu chyba zbierał z całej wioski telewizory. Może je tutaj naprawiał, stąd tyle ich jest. No niestety każdy z odbiorników ma uszkodzony kineskop, powyrywane jakieś kable, powyrywane cewki odchylające, tylko po to, żeby po prostu sprzedać miedź na złom, żeby mieć. No niestety nie wygląda to najlepiej. Widać, że też czasami ktoś tutaj chodzi. Spróbuję jakoś tędy dojść, aby nie iść po tych wysokich trawach, ale powiem szczerze, no mam nadzieję, że naprawdę nie będę miał jakichś kleszczy, albo przynajmniej nie w takich trudnych miejscach, żeby je sobie powyrywać. No, ta szopa ewidentnie nie jest w dobrym stanie. To wszystko po prostu się rozpada. Tam też są budynki gospodarcze i mam takie przeczucie, że one będą zdecydowanie ciekawsze niż ta graciarnia tutaj. Pozostaje jeszcze dom. Za chwilę się dowiemy, jak też on wygląda. Bo tutaj ta szopa, stodoła, jest względnie pusta, chociaż zostały chyba kawałki po jakimś wozie, dosłownie kawałki. I to takie kawałeczki wręcz. Chyba przejdę jakoś w tę stronę. Do domu zaraz dojdę, ale najpierw chciałbym sprawdzić te pomieszczenia. Co tutaj się kryje. Na pewno widzę, że chyba dużo nawłoci rośnie. Widzę tutaj jakieś graty. Tak, to jest po prostu taka graciarnia. Zobaczcie jeszcze jaki żyrandolek, jaka oprawa tutaj wisi na taką żarówkę pewnie 200-watową. Tam też jest jakiś mały warsztacik. Jeszcze stare gazety. Zobaczmy, z którego roku są to gazety. Nie mam pojęcia, co to było. Ekspres Wieczorny, kulisy numer 85, 10 kwietnia 1998. Spodziewałem się starszej gazety. Lata 90. Czy ta gazeta jest młodsza ode mnie, już zżółkniała. Tutaj jedynak. Teleflirt 0700, naprawa telewizorów, jakieś 0700, wszystko. To też pewnie jakieś stare, już kolorowe. I dużo różnych jakichś amaryn. To był tutaj ewidentnie koneser, tylko czym ten koneser się zajmował, że ma tyle tych amaryn. Słychać szczekanie psa. Mam nadzieję, że ten pies nie będzie tutaj szedł. Wow. Patrzcie na to. To jest normalnie, nie, jakiś warsztacik chyba elektroniczny, bo to nie jest chyba normalne, żeby ktoś tyle miał różnych radioodbiorników, telewizorów, małych telewizorków, innych radii i jeszcze raz telewizorów. Patrzcie, jest stół warsztatowy, jeszcze taka gruba świetlówka, jakieś kolumienki, jakiś papier taki szary. Kolejne amareny. Ewidentnie koleś lubił sobie pochillować. Stara słuchawka od telefonu, w ogóle kolejna jakaś płytka. Matko kochana, ile tu jest części. Tu takich starych w sumie, trafopowielacz, jakby ktoś
reflektował. Wow, tu jest ciąg dalszy, zobaczcie na to. Telewizorek kolejny. To naprawdę, to ewidentnie musiał być warsztat jakiegoś takiego elektronika, jakiegoś takiego tutaj okolicznego serwisanta. Zobaczcie, jaka lampa elektronowa. No ciekawe, co to jest za lampa, bo ona wygląda na całą. GP5, jeżeli dobrze czytam. Oczywiście zdzielano w SSSR. Tak. I zobaczcie, jaka to jest gazeta. O, jeszcze więcej lamp. Podłożyłem lampę tak naprawdę do lamp. Patrzcie na to. Proste urządzenie do ładowania akumulatorów niklowo-kadmowych. Do zasilania elektronicznych urządzeń powszechnego użytku. Tak, coraz częściej się stosuje te akumulatorki. Co to jest za często? Radiotechnik! Numer 4, 88 rok. Jakieś robale po mnie ważą. Miesięcznik elektroników, radioamatorów i krótkofalowców. Kurka wodna. Takiego czegoś to ja powiem szczerze jeszcze nigdy nie znalazłem. Jest więcej radiotechników. Ja pierniczę. Matko kochana. No to grubo. Tego się naprawdę nie spodziewałem, takiego znaleziska. Bo to są naprawdę, wbrew pozorom, wartościowe treści. Możecie sobie mówić, że to są jakieś stare graty z lat 80., ale zobaczcie, weźcie, przypuśćcie taką sytuację, że nie macie dostępu do internetu i musicie zbudować proste radio. Ale za to jesteście w takim miejscu jak to. Tu jest tona tranzystorów, rezystorów i wszystko co potrzebne, mimo że to leży pewnie za 30 lat, aby zbudować radio. Albo nadajnik. Macie lampy. Na lampach można zbudować transmitter. I dzięki takim czasopismom jak to jest to wtedy możliwe. No nie macie internetu, ale macie, patrzcie, krótkofalowiec polski. Też w ogóle mam tą licencję, jakby ktoś tam pytał. Fotoelektryczny, autostop do magnetofonu. No okej, dobra, to są takie bardziej schemaciki modyfikujące różne urządzenia, ale na pewno tam gdzieś będą kolejne. Jest to naprawdę fajne znalezisko, którego się, powiem szczerze, nie spodziewałem. A tu jest co, jakiś szkicownik. Dokumentacja techniczno-ruchowa zespołu podającego. Opolskie zakłady aparatury spawalniczej, czyli od jakiejś spawarki. Tak przyglądam się na te półki. Nie chcę czegoś podeptać, bo mimo tego, że to są takie graty, sam mam dużo gratów i staram się też do tego podchodzić tutaj z szacunkiem. Zobaczcie, ile izostatów. To są te takie przełączniki, które były właśnie w tych starych sprzętach, audio i tak dalej. Tutaj chyba jest most, czy ten dioda prostownicza, taki mostek prostowniczy z diod selenowych. Tutaj mamy, jako że nie ma gdzie kroku dać dalej, to tak będę świecił, jakaś żarówka, rezystory, dużo tranzystorów wylutowanych. Jakiś głośniczek, z kolei pewnie z jakiegoś małego radia. Kolejny. Zobaczcie, tutaj wbrew pozorom w tym śmietniku można naprawdę dużo rzeczy jeszcze zbudować. Kolejny kolejna dioda selenowa, czy nawet cały mostek prostowniczy na diodach selenowych. Naprawdę jest tego od groma. Aż miło popatrzeć, że trafiliśmy jadąc kładem. Ja znałem to miejsce, ale zawsze zwlekałem z jego odwiedzeniem, bo uznałem, że to jest pewnie taki straszny bajzel. No i w sumie jest bajzel, ale to pomieszczenie wynagradza dzisiejsze poświęcenie. Jestem mega zadowolony, że tutaj wszedłem, bo od razu mi się poprawił humor po tej tutaj instalacji i tych aktualizacjach tego Carpuride'a. Już mówiłem, że tam jest zniżka na to, szczegóły w opisie, bo chyba jest całkiem przyzwoita ta zniżka. Jeżeli reflektujecie, to oczywiście zapraszam do użycia mojego kodu rabatowego. Wow. Ściana telewizorów, ciąg dalszy. Dzień dobry. Telewizorek taki chyba do monitoringu albo do jakiegoś czegoś w podobie. Tutaj z kolei głośnik od chyba gramofonu, jakiegoś Bambino czy coś w postaci takiej skrzynki, że to się składało. Kurka, jest tutaj keyboard, zobaczcie. Normalnie keyboardzik. Ja pierniczę.
Tun, 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 tun. Jest normalnie keyboardzik. I kolejny telewizor. No szkoda, że te telewizory wszystkie są tak naprawdę zniszczone. Kto się po prostu wyciągał mieć tylko. Wydaje mi się, że ten koleś, który tutaj mieszkał, po prostu miał jakiś serwis komputerowy, bo tam jest chyba druga część tego od gramofonu, ewentualnie to jakaś inna sztuka. Bo to jest niemożliwe, aby mieć po prostu tyle... Słyszę taki niski dźwięk. Tyle różnych gratów. No zobaczcie na to, co tu się po prostu dzieje. Dobra, teraz czas na ten domek. Jestem ciekaw, czy będzie tak fajnie, jak widzieliśmy to przed chwilą, bo no, pierwsze koty za płoty, ale no nie wygląda to dobrze, mam być szczery. Jest multimetr uniwersalny, kolejne jakieś radio. Ach, no nie wygląda to dobrze, zobaczcie, kuchnia tutaj, cała ten piec kaflowy, cała ta kuchnia jest no w stanie, no nie ma w sumie jej. Jakieś stare ubrania, mikrofalówka, o telewizorach to już nawet nie będę wspominał, łóżko pewnie, w którym tutaj sypiał nasz elektronik bohater. Ten dom stał się ewidentnie śmietniskiem. Tutaj nawet jest taka oprawa ewakuacyjna, radiobudzik, ten mini telewizor. No to ja możemy powiedzieć, że tutaj jest dom elektronika, dom serwisanta RTV. I tu jest w ogóle data, 20 sierpnia 2002 rok. 2002 rok, oczywiście. A tutaj to jest chyba jego sypialnia. To w tej sypialni też spała jedna osoba, druga osoba. Może to spała rodzina po prostu. Rodzina, która w latach 90. tutaj urzędowała. I czytali sobie gazetki. Technologie, media, telekomunikacja. Środa 13 maja 2009. Zobaczcie. 2009. No to trochę to już leży, ale no. Mamy urząd na piątkę. No to zazdro, że macie urząd na piątkę. Teraz chyba już takiego nie macie. 24 czerwca 2005. 2005 i baw się latem 2005. Pewnie mapa eventów, na jakie można było się wybrać. Lodóweczka standardowo, nie ma już tego kompresora. Pieczarki Aro. Kto pamięta jeszcze Aro? A tu kaseta. Życie jest piękne? No w sumie tak. Trudno się nie zgodzić. No, to chyba byłoby na tyle, moi drodzy. Nie to żeby coś, ale coś tam słyszałem. Coś tam ewidentnie słychać. Wiem, że tam kawałek dalej jest jakaś działka. Tam w oddali coś jedzie. No ewidentnie. I chyba też jakiś kładzik czy coś, mam nadzieję, że to nie jest jakiś kładzik.